Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić zaworek w ekspresie do kawy na przykładzie ekspresu Jura. Bywa tak często, że ten zaworek przecieka, uszczelka po prostu twardnieje i ten zawór nie jest już szczelny, a woda swobodnie wypływa ze zbiornika. Jak to naprawić i jak to zrobić, pokażę Wam w moim filmie. Zapraszam do oglądania. Do takiej naprawy wystarczy kilka podstawowych narzędzi. Właśnie teraz prezentuję te potrzebne narzędzia oraz smar do kontaktów spożywczych, czyli do ekspresów OKS 1110. Jeżeli macie inne ekspresy o innej konstrukcji, nie przerywajcie oglądania filmu, ponieważ wymiana uszczelki w zbiorniku ekspresie do kawy jest podobna w różnych modelach ekspresów w różnych markach. Dlatego wymiana takiej uszczelki jest bardzo podobna. Za pomocą plastikowej łyżki podważacza ściągam górne części, elementy składowe zbiornika wody. Te elementy, które ściągam, należy zdjąć, ponieważ one przeszkadzają podczas wymiany tej właśnie uszczelki. Przydatne linki techniczne umieściłem w opisie filmu. Możecie poczytać, zobaczyć. Do zdjęcia niektórych części wystarczy delikatnie nagiąć obudowę i to wystarczy, tylko ostrożnie, żeby obudowa nie pękła. Na dole jest sitko, które ściągam przy pomocy haczyka metalowego w taki sposób, żeby również tego sitka nie uszkodzić. Po wyjęciu sitka jest coraz bliżej dostęp do tej uszczelki, która się zużyła. Wyciągamy ją przy pomocy haczyka. Nie ma się co martwić, że się uszkodzi. Ona już jest zużyta, niepotrzebna. Także podhaczamy ją, podważamy i staramy się delikatnie wyjąć. Jak pęknie, to trudno. Mamy już drugą uszczelkę w zapasie, którą da się wymienić. Tak jak mówiłem, uszczelka rozsypała się, czyli pękła na pół. Ona jest prawie twarda, bardzo spracowana, zużyta. Zaraz wymienię ją na nową. Po wyjęciu tej uszczelki można swobodnie wyjąć zaworek ze sprężynką. On wtedy wyjdzie, bo już nic go nie trzyma w obudowie. Tak wygląda ten zaworek bez uszczelki. Składa się z zaworka i sprężynki. A w tym miejscu właśnie umieszcza się uszczelkę. Oczywiście założę tutaj nową. Pamiętać jeszcze należy, że każdy ekspres posiada inny rodzaj, inny rozmiar uszczelki. Tak wygląda zbiornik po jego całkowitym rozmontowaniu. Widać jego zabrudzenie oraz zakamienienie. To jest właśnie skutek również zniszczenia uszczelki. Takie części należy umyć, użyć odkamieniacza, żeby wszystko dokładnie wyczyścić. Gdy już wszystko jest czyste, wymyte, można przystąpić do montażu zbiornika poprzez założenie zaworka i oczywiście tej nowej uszczelki. Żeby to wszystko przebiegło sprawnie, należy uszczelkę nasączyć, nawilżyć smarem do kontaktów spożywczych. Smarowanie potrzebne jest po to, aby uszczelka elastycznie wskoczyła w swoje miejsce w zaworze wodnym.
Nasmarować również warto sam zaworek, ponieważ wtedy lepiej uszczelka ułoży się. I zobaczcie, wkładam teraz sprężynkę z tym zaworkiem do gniazda od spodniej strony zbiornika, a z górnej strony, czyli od wnętrza, nakładam tą nasmarowaną wcześniej uszczelkę. No jest tam o tyle niewygodnie, że jest bardzo mało miejsca, ale przy odrobinie szczęścia i precyzyjnym naciśnięciu tej uszczelki ona powinna wskoczyć w swoje miejsce, co właśnie mi się udało zrobić. Jak sami widzicie, zawór pracuje prawidłowo. Uszczelka jeszcze ułoży się w gnieździe tego zaworu. Przystąpię teraz do montażu poszczególnych części składowych zbiornika. Już prawie gotowe. Zostaje jeszcze założyć sitko, to białe, do wnętrza zbiornika. Na koniec jeszcze kontrola funkcjonowania. Naleję do wnętrza zbiornika wody i zobaczę, czy zawór faktycznie dobrze trzyma. Jak widać, zawór trzyma prawidłowo, woda nie kapie, jest wszystko ok. Można cieszyć się uszczelnionym zaworem w zbiorniku wody. Na tym kończę. Jak pomogę w naprawie, postawcie łapkę w górę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się, cześć.